Co roku przed Bożym Narodzeniem robię projekt dla dzieci albo dla dziecka z lekką pomocą osoby dorosłej. Mam nadzieję, że w tym projekcie każdy znajdzie coś dla siebie. Prawie zawsze to były bombki. Kiedyś chyba zrobiłam stroik, a tym razem deska, bo deska to bardzo wdzięczna powierzchnia. Po pierwsze jest płaska, a po drugie ma dwie strony. Jasna sprawa, że wtedy możemy zrobić dwa projekty, ale tą drugą stronę możemy też traktować jako plan B, czyli jeżeli z jednej strony coś nie wyjdzie, to ozdobimy z drugiej i z drugiej to już będzie fantastycznie. Do projektu wybrałam deskę z serduszkiem, chociaż akurat w tym projekcie serduszko nie wzięło udziału. Przyda się jeszcze bombka z ramką i kilka drobiazgów znalezionych w szufladzie, ale o tych drobiazgach potem. Powierzchnię pomalowałam na biało, wysuszyłam i wyszlifowałam. No a teraz trudna chwila, bo trzeba podjąć decyzję, który papier ryżowy jest najpiękniejszy. Tych 6 obrazków to zestaw i sprzedawane są razem. Jak widzicie, konkurencja jest bardzo ostra, no ale ostatecznie i tak coś trzeba wybrać. Drogą eliminacji zwyciężyły te dwa obrazki. Dwie strony deski, dwa podobne projekty, ale robione troszkę inaczej. Z jednej strony papier ryżowy przyklejony jest na bombkę, a z drugiej bezpośrednio na deskę. Zastanawiałam się, jak poskładać ten film, żeby kolejność pracy była chronologiczna i żeby nie wprowadzać chaosu. Bo pomysł miałam taki, żeby pokazać najpierw, jak zrobiłam jedną stronę deski, a potem drugą stronę deski od początku do końca. Ale tak naprawdę to robiłam ten projekt trochę z jednej i troszkę z drugiej strony. Etapami leciałam równolegle z każdej strony deski, więc ostatecznie zdecydowałam się Wam pokazać taki cykl pracy, jaki był w rzeczywistości. Jeden obrazek na bombkę, drugi na deskę, przyklejam klejem do decoupage oczywiście. Następnie suszę i lakieruję. Oczywiście lakierem akrylowym matowym. Zarówno awers, jak i rewers deski malowany jest w paski i robię to w dwóch etapach. Po pierwsze całą deskę, oprócz obrazka oczywiście, pokrywam pierwszym kolorem, w którym będą paski. Nie wiem, czy to w kamerze widać, ale farby mieszam niedokładnie, ponieważ takie mazy bardzo mi się podobają. Gdy farba wyschnie, można zrobić paski. Używam do tego taśmy malarskiej. Taśmę trzeba przykleić dokładnie, żeby farba nie podciekła pod spód. Następnie rozrabiam jeszcze raz farbę akrylową w drugim kolorze, czyli w drugim kolorze pasków. Przemalowuję powierzchnię, odrywam paski, no i powierzchnia gotowa. Ta strona z założenia miała być delikatna i pastelowa. Druga strona miała być ciemniejsza, ale generalnie ta deska miała być dla mnie wyzwaniem, bo jak wiecie, lubię wszystko, co jest błękitne albo różowe, a kolory tej deski zupełnie nie są bożonarodzeniowe. Pomyślałam, że zrobię coś w innej kolorystyce i zobaczymy, czy będzie wyglądało świątecznie, a przynajmniej zimowo. Ale generalnie, żeby to wszystko do siebie pasowało, zasada jest jedna. Jeżeli dobieramy paski, to kolory tych pasków muszą być zgodne z kolorami, które są na obrazku. No i z tej strony deski, jeżeli chodzi o kolor pasków, to dałam czadu. Aż za bardzo. Obrazek gdzieś tym wszystkim zginął. I pomyślałam, że lekko rozbielę deskę, to jest farba akrylowa i pędzel szczecinowy. Dzięki temu te kolory nie będą takie intensywne, będą milsze dla oka, no i obrazek wreszcie będzie znowu widoczny. Rozjaśniona deska z obrazkiem komponuje się tak. Ale skoro to ma być klimat zimowy, to troszkę pochlapię. Po pierwsze kolorami, które występują na desce, a potem jeszcze białym. Dwie strony deski i dwa różne poziomy trudności. Strona ciemniejsza będzie trudniejsza. Biała farba akrylowa, pędzel do szablonów i oczywiście szablon. Odbitka nie musi być perfekcyjna, ja ją robię tak mniej więcej, gdzieś jaśniejsza, gdzieś ciemniejsza, myślę, że to do tej pracy dobrze pasuje. No i te zawijastki lecą tylko po bokach, środek zostawiam pusty, bo tutaj i tak na końcu przykleję bombkę, w którą jest wklejony papier ryżowy z ptaszkiem. Ciemny szary i stary pędzel gąbkowy. Myślę, że dobrze będzie wyglądało, gdy boki troszkę przyciemnimy.
Nie musi być idealnie, to też robię tak mniej więcej. Ojoj, z tej strony wyszło troszkę za ciemno, ale potem coś z tym zrobię. Lakier 3D oraz brokat. Jeżeli ma być świątecznie, to powinno to wszystko się troszkę błyszczeć. Lakierem poprawiam zawijaski, a brokatem posypuję, oj, bardzo obficie posypuję te zawijaski. Jeżeli macie ochotę, a ja mam, to na tym obrazku poprawiam ptaszki i jakieś takie randomowe elementy. Ale to też będzie ładnie wyglądało, jeżeli nabłyszczycie cały obrazek. Zawijasy wyschły i miał być jeszcze jeden szablon. To miał być genialny pomysł, ale za chwilę Wam powiem, czemu taki genialny do końca nie był. Gwiazdki z tej strony pasują, ale szablonu nie mogłam docisnąć do powierzchni, ponieważ przed chwilą robiłam tam zawijasy lakierem 3D i przez to pasta troszkę mi podchodziła pod szablon. No cóż, gwiazdki są trochę rozmazane. Czy to mi przeszkadza? Zupełnie mi nie przeszkadza. Posypałam brokatem i niech tak zostanie. To jest projekt dla najmłodszych i to cieniowanie jest opcjonalne, czyli prawdę mówiąc nie jest tutaj wcale potrzebne. Bez tego cała praca też będzie fajna, ale jeżeli macie okazję cieniowanie sobie poćwiczyć, to zawsze warto. A dla osób początkujących w cieniowaniu przygotowałam specjalny film o tym, jak to zrobić prawidłowo. Link do tego filmu znajdziecie pod wideo. Spójrzcie tutaj, mocne cieniowanie, przekładam ramkę i tego cieniowania praktycznie nie widać. Podkręcę jeszcze troszkę kolor, bo nawet takie ciemne wygląda całkiem ok. Na tym etapie deskę pokazałam dziewczynom z pracy i powiedziały, że ta zielona strona jest całkiem fajna, a ta druga, jakby tutaj powiedzieć, zupełnie bez charakteru i taka mdła. A właśnie, że ja takie mdłe to lubię. Jestem w ogóle miłośniczką mdłych kolorów. Więc biorę się do roboty, żeby to wszystko fajnie wyglądało i komuś oprócz mnie się jeszcze spodobało. Podcieniowałam brzegi. No fajnie to wygląda, jest opcjonalne, ale moja deska dla dziecka zrobiła się troszkę bardziej deską dla dziecka z dużą pomocą osoby dorosłej. No bo jednak wydaje mi się, że z cieniowaniem wygląda ta mdła strona dużo lepiej. Więc wybaczcie zmianę planu i coś dla dziecka zrobię. Będzie to jakiś następny film w przyszłości, bo ta deska, no właśnie przez to cieniowanie zrobiła się nie taka łatwa do zrobienia. Bo niezaprzeczalnie teraz wygląda lepiej. Skoro zimowa deska, to jeszcze troszkę pochlapałam na biało, a drugim końcem pędzelka zrobiłam takie większe chlapy. Dokładnie tam, gdzie są mi potrzebne. Ta strona miała być łatwiejsza, no i żeby nie to cieniowanie, to chyba by była. Z tej strony planowałam przykleić wszystkie ozdoby. Żadnych odbijanych szablonów, ani innych ręcznie malowanych cudów miało nie być. No i tym razem trzymałam się tego jak niepodległości. Chociaż jak widzicie, dobór obramowania obrazka zabrał mi naprawdę sporo czasu. W filmie to tylko kilkanaście sekund, a mi zabrało to dużo więcej czasu. W realu czas płynie zupełnie inaczej. Myślę, że to widać, ale na wszelki wypadek powiem, że wszystkie elementy sklejam klejem na gorąco. Biała taśma plus śnieżynki ze sklejki. One od razu są malowane na biało z takimi delikatnymi, złotymi akcentami. Ale śnieżynek w sklepie mamy naprawdę dużo i można je sobie pomalować na dowolny kolor. To jest pasta o nazwie śnieg krystaliczny i teraz używam jej w pojemniczku z delikatnym aplikatorem. Szło mi fantastycznie, ale troszkę za wolno, więc wzięłam tą samą pastę, ale tym razem w pojemniczku 100 ml. Z tej strony deski używam pasty o nazwie śnieg krystaliczny, a z drugiej strony użyję pasty o nazwie lód krystaliczny. Sprawdźcie sobie potem na końcu, jak będę pokazywała gotową pracę, czym różnią się te dwa preparaty. Z drugiej strony przyklejam obrazek, rameczkę i zdobiła będę lodem krystalicznym oraz pastą śniegową. Lód krystaliczny, zanim wyschnie, jest w kolorze mlecznym, ale gdy już jest suchy i utwardzony, robi się całkiem przeźroczysty z odrobiną domieszanego brokatu. Po wyschnięciu pięknie i subtelnie wygląda. Subtelnie, ponieważ jest prawie przeźroczysty, więc dla mocniejszego i zimowego efektu użyję pasty śniegowej. Wszystkie użyte pasty po wyschnięciu są bardzo twarde i się nie kruszą. A na górze, na przewężeniu z jednej i z drugiej strony robię taką małą, ozdobną wiązankę.
a właściwie dwie wiązanki, bo one są podobne, ale nie są identyczne. Różnią się kolorami. Z ciemnej strony dodane gałązki są w ciemnej zieleni, natomiast z jasnej strony są w takiej zieleni dużo bardziej jasnej i optymistycznej. Gałązek, choinek i listków mam prawie całą szufladę, zbieram od lat, dlatego przy każdej pracy jestem w stanie dobrać takie dodatki, które będą do niej dobrze pasowały. Jeżeli gdzieś widzę ładne, drobne gałązki, to zawsze kupuję, nawet jeżeli w danym momencie nie są mi potrzebne, ale wiem na pewno, że będzie taki moment, taka chwila, że będą miały swoje 5 minut. Tak jak tutaj. A gotowa deska, tak niezupełnie dla dzieci, prezentuje się ostatecznie tak. To jest strona ze śniegiem krystalicznym. Zobaczcie, jak przyjemnie i subtelnie wygląda ten preparat. A na tej stronie mamy lód krystaliczny oraz pastę śniegową. A ptaszki są nabłyszczone lakierem 3D. 10 minut temu w tym filmie pokazywałam Wam, że nabłyszczam tą stronę deski lakierem 3D, ale nabłyszczyłam także ptaszki z drugiej strony, bo to mi się bardzo podoba. A teraz uwaga, proszę się skoncentrować, bo będzie pytanie. Tak wygląda strona mdła, a ta druga jest zielona. Która ładniejsza? Piszcie w komentarzach. Bardziej Wam się podoba mdła, czy może zielona? Zielona, czy jednak ta w mdłych kolorach? Oczywiście dla mnie to mdłe jest najpiękniejsze, ale dla dziewczyn w pracy zielona strona wygrywa. Dziękuję za uwagę. Jak zwykle kolejny film w najbliższą niedzielę, a wszystkich deku zakręconych zapraszam na naszą grupę na Facebooku. Link zostawiam pod filmem. I oczywiście linki do wszystkich produktów, których używałam w filmie, także znajdziecie pod tym wideo. A jeżeli Wam się film podobał i chcecie mi zrobić przyjemność i jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to koniecznie zasubskrybujcie. Do zobaczenia.